trzecim odcinku Asoki dzieje się bardzo dużo, chciałbym powiedzieć, no ale odcinek trwa zaledwie, jeżeli odejmiemy wszelkiego rodzaju napisy, około 27-28 minut, więc no nie jest to bardzo rzeczywiście dużo i no tak naprawdę, cytując Big Cyca, w naszym mieście niewiele się dzieje i jak najbardziej, tak to właśnie jest w tym odcinku, ale po kolei. No na początek, wiadomo, Sabine kontynuuje swoje szkolenie i jeżeli będziesz mieć skojarzenia z tym, co się działo w Nowej Nadziei, kiedy to właśnie Obi-Wan Kenobi trenował Luke'a, to jak najbardziej. W tym epizodzie bardzo dużo naprawdę grają na naszych uczuciach nostalgicznych, do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to było rzeczywiście przy okazji oryginalnej trylogii, jak to było wcześniej i rzeczywiście tutaj bardzo dużo się dzieje w tym aspekcie, bo jak już mówiłem wcześniej, no mamy tę scenę, która przypomina Luke'a z Obi-Wanem, pojawia się Mothma, oczywiście, że tak, musiało się pojawić, dowiadujemy się, że no tak, cały czas Republika do najbystszych umysłów nie należą. Jest opieszałość oczywiście, jest zacofanie intelektualne, no chyba tak, brak przewidywania, bo nie, to co wiemy, to co znamy, bardzo często było tak, że to właśnie Sithowie, to właśnie ci źli byli bardziej inteligentni, byli mądrzejsi, sprytniejsi, mieli lepszy pomysł, a Republika, a Senat to tamto, no i rzeczywiście tutaj się to potwierdza i no niestety wiele się w tym odcinku nie dzieje. Sabina, jak już mówiłem wcześniej, kontynuuje swoją naukę i odkrywamy no, pewne rzeczy, bo wiadomo, że fabuła się posuwa do przodu, cały czas jest grana nuta Ezry Bridgera, bo to jest tak, jeden z komentarzy był pod poprzednim epizodem, trzeba znać Star Wars Rebels, bo inaczej bez tego nie ogarniesz. Nie trzeba znać Star Wars Rebels. W tym odcinku jest mnóstwo naprawdę smaczków, mnóstwo ciekawostek i jeżeli widziałeś Star Wars Rebels i inne właśnie animacje, no to będziesz mieć pełną wiedzę. Jeżeli nie, no to jest tak jakby... Wiesz, oglądasz film na pół gwizdka, ale Disney widocznie stwierdził, nie no spokojnie, to wystarczy, to jest tak, że okej, wystarczy ci, a jeżeli nie, no to możesz sięgnąć po kolejne odcinki, skoro i tak już oglądasz, bo masz Disney Plusa, bo masz platformę wykupioną, to w tym momencie możesz sobie sięgnąć, bo ideał z okaz, że na pewno kiedy obejrzysz ten odcinek, no będzie miał sugerowany tam, żeby obejrzeć, ale nie o to chodzi, nie trzeba znać poprzednich produkcji. No i rzeczywiście nasza relacja między mistrzem a padawanem, no jest mnóstwo nawiązań, bo chociażby no nasz droid, no niech tak będzie, podaje informację, że no popatrz, ona jest Mandalorianinem i niewielu było do tej pory mandaloriańskich Jedi, ale byli przecież tacy no bardzo nietypowi, no wiadomo jak w tym momencie już o kogo chodzi, wiemy po obejrzeniu serialu Mandalorianin, ale jeżeli nie widziałeś, no to znowuż to jest smaczek, który ci ucieknie, który po prostu dla ciebie będzie zwykłą tylko i wyłącznie gadką. Odcinek 28-minutowy, jak już mówiłem wcześniej i niewiele się dzieje, ale mamy jeden ciekawy pościg, bo rzeczywiście Asoka wraz z Sabine docierają w pewne miejsce, no i rzeczywiście pojawiają się złole. Tutaj jest ciekawa rzecz, niewiele osób na to zwróciło uwagę. Do tej pory, tak było w Gwiezdnych Wojnach, że złole mieli zawsze czerwone lasery. No wiadomo, tutaj a dobrze to już było zielony, niebieski, Samuel L. Jackson to fioletowy i w ogóle, a tutaj jest odwrócone. Co to ma na celu? A to ma na celu to, że namiesza nam troszeczkę w głowie, bo może rzeczywiście misja, której się podjęli, nie jest do końca dobra, a może po prostu my tak zrobimy z wami, że a to nie ma znaczenia, ma znaczenie, to jak najbardziej ma znaczenie. Zobaczysz o co chodzi za czas jakiś w odcinkach kolejnych, no bo to nie pozostanie oczywiście bez rzeczy. Ale mamy bardzo fajną batalię, pojedynek właśnie, 6 samolotów, to jest również znowu nawiązanie, no wiadomo, tutaj na działku jest Sabine, tam na działku był Han Solo, za sterami był Luke, tutaj za sterami jest Ahsoka, jak najbardziej, to konotacje są jak najbardziej bardzo przewidywalne, ale jest jedna scena i chcę, żebyś mi się do tego ustosunkował, bo to jest scena, którą można pokochać albo znienawidzić. Ona jest bardzo zero-jedynkowa, nie ma innej opcji. W pewnym momencie Ahsoka wychodzi w kosmosie, oczywiście wychodzi ze statku, ma na sobie, no wiadomo, skafander kosmiczny, no i te złole, że tak powiem, atakują statek i zamiast powiedzmy rozwalić statek, zamiast przywalić laserami, dziękuję, rozwalić to w drobny mag, jest wszystko po herbacie i nie ma więcej, oni zaczynają atakować Ahsokę.
przelatując szybko, tam jest oczywiście w międzyczasie jest w stanie rozwalić jeden z samolotów. Co się dzieje, nie powiem, tak już za dużo już powiedziałem, ale ta scena jest tak, ona może być piękna, ona jest dość świetny koncept, taki wiesz, I'm cool dude, super fajnie, luźny Janek i tak dalej, rzeczywiście to wygląda bardzo dobrze, wizualnie to jest coś pięknego, no ale z drugiej strony, z logicznego punktu widzenia, no o co tutaj chodzi, no jak, czemu, przecież po prostu zostań z dala, przywal rakietą, laserem, obojętnie czym, starą skarpetą rzuć, niech ten statek wybuchnie, po herbacie, nie ma problemu, więc daj mi znać, jak się zapatrujesz na to czy to ci się podoba, czy uważasz, że to jest super, świetna sprawa, czy jednak nie, no bo oni po prostu zjadają już swój ogon, bo w tym odcinku powtórzę po raz kolejny i właśnie to jest ten odcinek, że niewiele się dzieje, mamy cały czas powtórki, cały czas nawiązania, bo no ja mówię, Sabine się uczy, na początku trenuje z droidem, potem no właśnie z Asoką, to jest nawiązanie do tego jak Luke trenował, mamy tutaj bardzo mocno jest grana nota nostalgii i tak się zastanawiam, czy po prostu nie było pomysłu na to, czy rzeczywiście tak stwierdzono, ok, no to umoczymy troszeczkę to wszystko w tym sosie, no nie wiem, jak na razie serial Asoka, tak, kilku rzeczywiście recenzentów podoba się, ale ogólnie nie ma zbyt dobrych ocen, co dziwi, bo rzeczywiście można by powiedzieć, no ciekawy, interesujący. To jest postać, na którą wielu widzów czekało. To jest postać, na którą fani czekali. Tak naprawdę to też dzięki ich pomocy, akceptacji, no jak zwał, tak zwał, właśnie między innymi Rosario Dawson się pojawiła. Kilka jeszcze innych nawiązań i jak najbardziej pojawiają się kosmiczne wieloryby, Purgles, nie wiem, nie mam pojęcia jakie jest polskie tłumaczenie, napisz mi w komentarzu jakie jest polskie tłumaczenie tego, ja oglądałem po angielsku, bo po tym jak ostatnio obejrzałem film jeden na Netflixie z dubbingiem polskim, stwierdziłem, nie, dziękuję bardzo, nie będę się nawet wygłupiał, bo to boli, po prostu uszy mnie bardzo bolały, więc cały czas jest nawiązanie do Ezry Bridgera, który no widzisz, no w tym momencie znając rebeliantów wiesz, że on razem z tymi Purglami, z generałem, wielkim generałem zniknął w pewnym momencie, ale tutaj akurat tego nie ma dosłownie powiedzianego, ale jeżeli znasz, no to dokładnie wiesz o co chodzi. I jest niedosyt bardzo duży, bo pierwsze dwa odcinki, no zwłaszcza pierwszy to był bardzo długi, ponad godzinę, drugi był chyba tam 40 minut, a teraz zaledwie tam 27-28 minut i zaczęliśmy z wysokiego C, było fajnie, było ciekawie, było interesująco, a tutaj nagle dostajemy to samo, co my znamy z poprzednich 9 części z innych seriali, że Republika, no to jest po prostu ociężały kolos, który jest tępy, który jest na glinianych nogach i niespecjalnie mu się chce cokolwiek zrobić i jeżeli już cokolwiek zauważa, to już jest zawsze za późno, bo dostaje piąchą w nohala i 2 cm, kiedy za pięść przed jego nosem jest, dowiaduje się, o kurczę, pięść, więc rzeczywiście jest niedobry, jest zbiurokratyzowany. Nasze postacie, no okej, nic nie wnieśliśmy, gdyby tego odcinka nie było, też by się nic nie stało, naprawdę, gdyby tego odcinka nie było, też by się nic nie stało, więc ja powiem tak, ten odcinek można obejrzeć i nie trzeba, no wiadomo, że każdy będzie oglądał, każdy kto chce obejrzeć kolejne odcinki Asoki, ale jak dla mnie to jest równia pochyła i chciałbym powiedzieć rzeczywiście fajnie, no bo wiadomo, że Rosario Dawson zna tę postać, wie dokładnie jak to zagrać, ale no niekoniecznie idzie to ku lepszemu. Mam nadzieję, że kolejne odcinki, bo jak już mówiłem w poprzedniej recenzji, to fabuła właśnie dyktuje długość odcinku. Mam nadzieję, że ta fabuła będzie rozwinięta, że nie tak mało, chyba że tak po prostu rzeczywiście to specjalnie pocięli, bo kurczę, wyszło nam 4 odcinki, a musimy mieć 6 albo 8 czy 12, to po prostu pocniemy w połowie. No mam nadzieję rzeczywiście, że poszli po rozmnogowy, no bo wiadomo, że to już jest wszystko zmontowane i dostaniemy lepsze, ciekawsze części, będzie się dużo więcej działo, bo to, że Sabine się uczy, no to już było wiadomo w poprzednim odcinku. To, że będą się potykali, no to nic nowego. No naprawdę nie ma rzeczywiście nic nowego. Jeżeli jesteś fanem wielkim Gwiezdnych Wojen, no to pewnie wiesz, wyłapałaś więcej smaczków. To można powiedzieć tak, że okej, przed kolejnym odcinkiem Asoki, przed 4. epizodem, czyli za tydzień, obejrzyj sobie wszystkie, nie ma takiej możliwości, żeby obejrzeć wszystkie sezony Rebeliantów i tak dalej, bo tego jest całe mnóstwo, także po prostu jest grubo, bo rzeczywiście bardzo dużo. Czekam na kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, dużo ciekawiej, ale ostatnimi czasy te seriale takie jakoś niekoniecznie dobre, bo to
i Boba Fett nie super. Z innej strony mieliśmy na przykład Wiedźmina, który też rzeczywiście nie powalił. Wiem, inny świat, inny uniwersum, ale jakoś tak serialowo się coś nie mogę wstrzelić. A więcej Disneyowych produkcji? Oczywiście, że tak, tutaj, na tej liście. Tam jest ich całe mnóstwo.